Cześć! Konstrukcją, którą przygotowałem na dzisiaj, jest zamek, a właściwie kłódka niemieckiej firmy Burgwachter. Jest to model Alfa 800, chyba bodajże ich najbardziej, można powiedzieć, rozpoznawalny model z racji swojej konstrukcji. No, obecnie jest to chyba jedna z największych kłódek, które można dostać w Niemczech. Oczywiście wykonana jest ona ze stali hartowanej, tutaj w 100%. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest zbyt połyskliwa. Aczkolwiek szekla jest hartowana, całe body, które tutaj macie, jest body hartowanym. Już Wam pokazuję, jak wygląda klucz. Klucz do tego jest wręcz fenomenalny, z racji tego, że jak widzicie, no, bardzo agresywne bitowanie ma. Jest dwustronny, takim typowym snake'iem, jeżeli chodzi o te zamki. Z racji tego, że ta konstrukcja nie jest absolutnie pin tumblerem. Ona jest wafer lockiem, czyli tak zwanym zamkiem wafelkowym, posiadającym zapadki w środku, albo wavery, jakbyśmy tego nie nazwali, wafery. Jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Zaraz przejdziemy do samej konstrukcji, jeżeli chodzi o sam rdzeń, aczkolwiek teraz zmierzmy sobie samą grubość szekli, bo to mnie bardzo ciekawi. Wyzerujmy sobie, przygotowałem sobie specjalnie przyrząd w tym celu, a zmierzymy ją sobie tutaj na tej wysokości. Zwróćcie uwagę, 10,11 mm. Jest to naprawdę gruby kawał hartowanej szekli. Można powiedzieć, że tutaj na pewno będzie stwarzała spory opór, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj w tym momencie próby destruktywnego podejścia. No oczywiście mam na myśli przy założonym okuciu, prawda, i w miejscu, gdzie nie będzie używana w tym momencie szlifierka kątowa, bo ona zdecydowanie ułatwia sprawę. Ale do brzegu, ja sobie go pozwolę w ogóle owinąć, bo on jest w mojej kolekcji, w ogóle można powiedzieć jednym z fajniejszych zamków, dlatego nie chciałbym go zniszczyć po prostu, że tak powiem, samym uchwytem, ponieważ jest w otulinie plastikowej, więc ja go owinę sobie go po prostu w ten sposób. Mam taki kawałek specjalnego materiału. Ale do czego zmierzam, jeżeli chodzi o sam nasz tutaj w tym momencie rdzeń? Klucz widzieliście. Zamek działa w 100% płynnie. Tu otwiera się szekla. Zamykamy, ona jest zamknięta. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to chodzi. Tak jak Wam powiedziałem, jest to wafer lock. Klucz sobie na razie odłożymy, bo on się nam tutaj nie przyda w tej chwili. Posiada w środku zapadki, które służą w tym momencie, no, spełniają rolę po prostu pinów w tak zwanych pin tumblerach. Co ciekawe, jak zwrócicie uwagę, ten rdzeń w tym miejscu i w tym miejscu jest przecięty. Chodzi o to, że jakbyśmy go w tym momencie napinali tutaj z dołu bądź z góry, on się nam rozchodzi. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale on się rozchodzi i na górze i na dole. W momencie, kiedy byśmy go chcieli napiąć w sposób klasyczny, na przykład w ten sposób, tutaj u góry, zwróćcie uwagę, on się rozszerzył w tej chwili, powoduje to klinowanie rdzenia z drugiej strony. On się składa z dwóch połówek, lewej i prawej po prostu jest podzielony. I dzięki temu patentowi, dzięki temu rozwiązaniu, napinanie tego zamka w sposób klasyczny jest praktycznie niemożliwe, można powiedzieć. Dlatego używam do niego tego typu w tym momencie dwukońcówkowego napinacza. Wynika to po prostu z tego, że jestem w stanie przy użyciu tego narzędzia napiąć sobie w tym momencie i górę, i dół w sposób symultaniczny i można powiedzieć, że na pewno będzie to lepszym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o wagę tego zamka, za chwileczkę zobaczycie fotografię z jego wagą na ekranie. No, jak widzicie, to jest ponad 520 gram naprawdę żywej stali, dlatego tutaj w tym wypadku uważam, że jest to naprawdę zacna konstrukcja, jeżeli chodzi o w tym momencie o same zabezpieczenia, jedna z lepiej zabezpieczonych zresztą. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego klucza. Może będzie, nie wiem, czy się wyostrzy. Każdy z tych elementów tutaj wyciętych odpowiada akurat ten za jeden w tym momencie, to miejsce odpowiada za jeden wafer. Tutaj w tym momencie to miejsce odpowiada za drugi wafer. Za trzeci, czwarty odpowiada tutaj to wycięcie do góry, od dołu, bądź ewentualnie wypust u góry. Za piąty wafer odpowiada wycięcie, które się znajduje tutaj. Szósty, siódmy wafer znajdują się na tym wycięciu, bardzo głęboko cięte.
i 8 znajduje się tutaj na tej ostatniej półeczce. Bardzo, bardzo trudno jest tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o, że tak powiem, wyczuć czasami te wavery, z racji tego, że one wszystkie posiadają seracje, bądź niektórzy na to mówią false gate'y. Chodzi po prostu o to, że łatwo dokonać oversetu i przez to po prostu trzeba no, wielokrotnie restartować, że tak powiem, napięcie tej konstrukcji, jeżeli chodzi w tym momencie o topikowanie, i zaczynać po prostu od początku. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się będziemy posiłkować. Tak jak mówiłem wcześniej, napinacz dwukońcówkowy. Będziemy z niego korzystać w ten sposób, żeby się te połówki rdzenia nie klinowały, równomiernie rozchodziły. Nasz haczyk to jest deep hook, a właściwie medium deep hook w poincie od Moki Workshop, grubość 0,5 mm. Pierwsze, co musimy zrobić, musimy ściągnąć te wszystkie nasze sliderki tutaj na dół. O, mam nadzieję, że to się uda. O, zdecydowanie się to teraz udało. Oczywiście, jakbyśmy go pikowali w odwrotną stronę, ściągamy je sobie w drugą stronę, także tutaj tu nie ma żadnego problemu. O, napięcie raczej średnie. Sprawdźmy od pierwszego wavera, on nic. Staramy się dotykać tylko tych, które bindują, gdyż no łatwo tutaj overset. Trójka nic, czwórka nic. Piątka chyba chciałaby coś powiedzieć. Zobaczmy. Tak, lekkie kliknięcie. Szóstka delikatny ruch rdzenia. Siódemka nic. Ósemkę sobie naszą sprawdźmy. Tak, delikatne było kliknięcie z ruchem rdzenia. Tak, to będzie chyba z 8 wszystko ok. Jedynka nic, dwójka nic, trójka by zdecydowanie chciała coś teraz powiedzieć. Ładne kliknięcie. Idziemy dalej, czwóreczka teraz ładnie binduje. Bardzo ładne kliknięcie z ruchem rdzenia. Czyżby piąteczka nam spadła przy tym? Zaraz sprawdzimy. 1, 2, 3, 4. No zdecydowanie piąteczka chyba opadła. A nie, piąteczka jest ok. Szóstka, siódemka ok. Zobaczmy naszą ósemkę. O, teraz było piękne kliknięcie na ósemce. To był nasz binder. Widać było nawet ruch rdzenia. Jedyneczka nic, dwójeczka nic, trójeczka coś chciała powiedzieć. Albo nie. O, jest delikatne kliknięcie. Zobaczmy teraz naszą czwórkę. Tak, teraz czwórka ładnie kliknęła, było widać nawet ruch rdzenia. Szósteczka, ósemeczka, one sprawiają wrażenie dobrze ustawionych. Wracam do jedynki. Jedynka nic. Dwójka nic. Trójka. O, trójka by coś chciała teraz powiedzieć. Ładne kliknięcie, tak. Czwóreczka. Czyżby czwóreczka teraz nie domagała? Nie, czwóreczka jest ok. Muszę sobie niestety dosunąć troszeczkę to narzędzie, bo ono nie jest stworzone jednak do tego typu konstrukcji jak ta. Dlatego no, czasami się wysuwa. To jest jakby tutaj jeden minus. Sprawdzę sobie oczywiście ustawienie naszej szóstki i siódemki od razu. Szóstka sprawia wrażenie takiej, która się wysunęła kapeczkę. O, raz na pewno kliknęła. Na pewno drugi raz teraz. Chociaż przynajmniej takie wrażenie. Siódemeczka też się wysunęła. Tak, ona jest ustawiona, szóstka jest ustawiona, dobra. Ok. Więc wróćmy sobie z powrotem tutaj do naszego początku. Czyżby jeden coś chciał powiedzieć teraz? Zobaczmy. To nie będzie jeden. Dwa nic.
3 nic. 4 na pewno coś chcę powiedzieć teraz. Tak, ładnie kliknęło. 5 nie. 6 nie. 7 nie. Zobaczmy nasze 8. O, zdecydowanie znowu kliknęło, to ono opadło. Ale mam wrażenie, że to 1 chce coś powiedzieć cały czas. Chyba nie jednak. Zobaczę jeszcze raz. Nie. Chociaż delikatne kliknięcie było teraz. 3, 4, 5 chyba nie. Zaraz zobaczymy. Chociaż to może być 5. O, delikatne kliknięcie z delikatnym ruchem rdzenia. Sprawdźmy od razu nasze 8. Ono sobie lubi wypaść. Zauważyłem. Nie, 8 jest ustawione. Więc wracam jeszcze raz do początku. To jest 1, nie będzie. Ale teraz 2 sprawia wrażenie takiego, co by chciał coś powiedzieć. DS, delikatne kliknięcie. Zobaczmy 3, 4. Pięć jest ciasne, ale to nie jest 5. Zobaczmy to 7, 8 jeszcze raz. Aż 5 sprawia wrażenie takiego, które opadło. Zobaczmy to 5. 3, jeszcze raz sprawdzę, od razu 4. No, 5 sprawia wrażenia ustawionego. No więc zobaczmy dalej w takim razie. 6, 7 też sprawia wrażenia ustawionego. Coś nas tu jeszcze trzyma. Trzy nie. 4, może 4. Nie, 4 nie. 5 zdecydowanie jednak bindowało w tej chwili. Nie byłem pewien właśnie co do tego, bo tu jednak odczucia są dziwne w tej konstrukcji. Trzy, 4, 5 nie, 6, 7. Sprawdźmy nasze 6, 7. Oczywiście standardowo. O, i tak moi drodzy, to była 7. Wygląda otwarcie tej konstrukcji. Proszę bardzo. No nie, jak widzicie, nie jest to może turbo łatwa, że tak powiem, historia, bo do tego został, że tak powiem, ten zamek stworzony, żeby był dość trudny. Mogę Wam jeszcze powiedzieć tutaj w tym momencie o jego zabezpieczeniach dodatkowych. Kuleczki, oczywiście z jednej i z drugiej strony, jak najbardziej oczywiście tutaj spełniają swoje zadanie. Przede wszystkim no, shimowanie jakieś nie wchodzi w rachubę. To jest jedna kwestia. No niestety z przykrością muszę przyznać, że nie jestem w stanie otworzyć tego zamka. On jest niegatowalny, bez destruktywnych technik.
Jeżeli gdzieś udałoby się Wam znaleźć, ale ja nie znalazłem jakiegoś filmu tutaj w tym momencie, żeby zobaczyć w tym momencie, jak wyglądają po prostu gacy w środku, bardzo bym prosił, podeślijcie mi. Jestem bardzo zainteresowany tym, jak to wygląda. No nie chciałbym po prostu niszczyć tej kłódki, ponieważ jest naprawdę fajna. No i prywatnie uważam, że no szkoda by było, że tak powiem w tym momencie dokonać takiego dzieła. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Jeżeli uważacie, że ten film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie. No i jak zawsze, trzymajcie się. Hej, do następnego, cześć.